Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się pewnemu wątkowi, który pojawia się w Biblii zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. I najogólniej będzie to dotyczyło związku pomiędzy tym, co dzieje się wokół nas w rzeczywistości, a tym, co dzieje się w naszych głowach. Brzmi to trochę jak temat akademickiego wykładu, ale nie bójcie się, tak nie będzie. Ale niemniej temat jest bardzo poważny i myślę, że warto się nad nim pochylić. Zaczniemy od takiego 40-sekundowego filmiku. Ponieważ mamy taką możliwość, to myślę, że to nam pomoże lepiej rozumieć to o czym będziemy mówili. To jest kilka klipów takich króciutkich, nakręconych przez rodziców, którzy nakręcają swoje dzieci i ich, powiedziałbym, zagadkowe zachowanie. Zobaczmy. Na szczęście to nie jest ten sam rodzic, który w kółko powtarza to, tylko za każdym razem ktoś inny. Chyba zobaczyli to gdzieś w internecie i chcieli sprawdzić, czy gdzieś ci też tak zareagują. Mam nadzieję przynajmniej, że to takie jednorazowe wydarzenia, a nie powtarzające się zachowanie. Ale myślę, że ten filmik, on dobrze ilustruje to, że taką pewną zasadę, czy prawdę, że to, w jaki sposób reagujemy, a to, co dzieje się w naszym życiu na zewnątrz, albo to, co dzieje się w naszym życiu na zewnątrz, a to, jak reagujemy na to, nie zawsze są ze sobą nie są adekwatne. Nasza reakcja nie zawsze jest taka, jaka powinna być. Dużo ważniejsze, może nie dużo ważniejsze, no bo czasami są prawdziwe wypadki, kiedy dziecko naprawdę się walnęło i tam krew się leje i jest tragedia, ale niezwykle ważne jest to, co dzieje się w głowie takiego dziecka, czy nawet w życiu osób dorosłych. Co więcej, i myślę, że to jest dość ważna informacja czy obserwacja, coś, na co zwracają neurolodzy, to jest fakt, że powtarzanie tego rodzaju zdarzeń może doprowadzić do wytworzenia pewnego automatyzmu. To znaczy pewne okoliczności, pewne zdarzenia, jeżeli odpowiednio się pokieruje pacjentem, zawsze będą wywoływały ten sam skutek, ten sam bodziec. Chyba dobrą ilustracją tego, o czym mówię, jest pies Pawłowa. Myślę, że większość, jeżeli nie wszyscy, słyszeliście o nim. Straszny człowiek. Te eksperymenty, które prowadził, były okrutne. No ale to takie czasy, powiedzmy, chyba też były. Nie wiem, czy można to usprawiedliwiać. Generalnie zajmował się badaniem fizjologii zwierząt, chociaż najpierw poszedł na studia, miał być prawosławnym duchownym, czy baciuszką. Nie? Ale przeczytał w pewnym momencie książkę właśnie o fizjologii i to odmieniło jego poglądy. Stał się w ogóle ateistą. Więc w ogóle ciekawa sprawa. No i zaangażował się w robienie tych doświadczeń. Jego pierwsza obserwacja, od której ten słynny eksperyment tutaj jest znany, zaczęło się od tego, że zauważył, że psy ślinią się na widok jedzenia albo zapach jedzenia. Później okazało się, i to już później są dalsze jego eksperymenty, że one reagują tak zawsze, kiedy pojawiają się te same okoliczności, które poprzedzają jedzenie. Czyli na przykład wchodzi badacz do laboratorium w białym fartuchu i ma przeprowadzić to doświadczenie, to widok tego białego fartucha od razu sygnalizuje temu zwierzęciu, że będzie jedzenie, pojawia się ślinotok. Później zaczęli wprowadzać dodatkowe elementy, takie jak metronom, gwizdek, kamerton. Co ciekawe, podobno nigdy nie używano dzwonka, no ale legenda
się rozwinęła i poszło dalej. No właśnie, ciekawe dla mnie było to, że nawet sama obecność już tej osoby, która prowadziła to doświadczenie, jej widok kojarzony był z jedzeniem i zwierzęta reagowały zawsze tak samo. Ale teraz tak, bo kiedy myślimy o tym, i to często jest takie doświadczenie, które ludzie opowiadają sobie, jakby sprowadzając człowieka wręcz do poziomu zwierzęcia. Ale okazuje się, że to wcale nie jest takie proste, bo już pan Pawłow, kiedy próbował robić to doświadczenie i pokazać światu ten mechanizm, zapraszał do laboratorium całe grono ludzi, którzy mieli zobaczyć jego obserwacje i zobaczyć, jak to działa w praktyce. Okazało się, że eksperymenty zwyczajnie się nie udawały. Że zwierzęta jakoś się blokowały, nie reagowały tak jak normalnie. I jeszcze ciekawszą rzecz znalazłem, to już działo się później, w latach 60. Był taki człowiek Gregory Bateson. Gregory Bateson prowadził doświadczenia na delfinach i chciał właśnie wykorzystać tą zasadę Pawłowa do tego, żeby wyszkolić delfiny w robieniu trików i sztuczek, które były zaplanowane przez trenerów, żeby to robić, potem oczywiście robić przedstawienia i zarabiać pieniądze na tym. I okazało się, że delfiny nie chciały robić tego, co oni chcieli. Więc oni, ponieważ starali się utrzymywać jednak jakieś takie przyjazne stosunki z tymi delfinami, no bo wiemy, że delfiny są bardzo inteligentne, cały czas karmili te zwierzęta, ale w momencie, kiedy przestali oczekiwać od nich czegokolwiek, delfiny zaczęły robić inne sztuczki. Ku zdumieniu tych trenerów i zachwycie, bo to były lepsze sztuczki, o których nawet nie pomyśleli, że można byłoby nauczyć te zwierzęta. Więc wyglądało to tak, że im wyższy poziom inteligencji zwierząt, tym trudniej jest je zmusić do tego, co chcemy, żeby one robiły. Ta zasada taka behawioralna gdzieś tutaj przestawała się sprawdzać. Jest nawet takie prawo, ja kiedyś cytowałem, harwarskie prawo zachowania zwierząt. Ktoś pamięta? Mówiłem. Ono brzmi tak. W starannie kontrolowanych warunkach laboratoryjnych zwierzęta doświadczalne robią to, co im się żywnie podoba. Więc to jakby podważa tę zasadę, ale z drugiej strony wszystkie eksperymenty, które on prowadził, jakby w tych samych zawsze powtarzających się warunkach, dawały taki efekt, jakiego się spodziewał. Zwierzęta śliniły się na widok tego prowadzącego doświadczenie albo na dźwięk metronomu czy jakiegoś tam innego urządzenia. Istnieje jednak, i to myślę, że to doświadczenie z delfinami dobrze pokazało, istnieją jednak inne czynniki, które trzeba wziąć pod uwagę, no właśnie przy tych istotach o wyższej inteligencji, delfinach czy człowieku. Więc nie da się człowieka sprowadzić zupełnie do świata zwierząt i programować go na zasadzie akcja-reakcja. My zrobimy to, to oni się zachowają tak i tak, bo to w historii też nie zawsze się sprawdza. W filmie, który widzieliśmy na początku, to dziecko oczywiście nie zostało skrzywdzone. Tam rodzice, mam nadzieję, że zauważyliście, uderzali ręką w drzwi, ale ci rodzice reagowali tak, jakby dziecko się naprawdę uderzyło. I dziecko, dla którego rodzic jest najwyższym autorytetem na tym etapie życia, widząc reakcję rodzica, widzi, że to jest reakcja wtedy, kiedy stało się coś złego. I albo z powodu lęku, albo z powodu, no właśnie, gdyby ta czynność była powtarzana, czy takie zachowanie było powtarzane, mógłby się nawet wytworzyć jakiś, nazwijmy to, neurologiczny związek i dziecko rzeczywiście nawet odczuwałoby ból. Niektórzy neurolodzy twierdzą, że one faktycznie odczuwają ból. Ja mam trochę inne zdanie, ale to nie ma tutaj dla nas takiego znaczenia i efekt jest taki, że dziecko reaguje płaczem. Niektóre dzieci, jeżeli zauważyliście, były takie lekko zdezorientowane. Co się dzieje? Dlaczego oni płaczą? I potem samo też uderzało w płacz. Jakby zgodnie z sugestią rodziców. No i właśnie, co by się stało, gdyby rodzice regularnie powtarzali taki eksperyment? No myślę, że efekt mógł być taki, że wytrenowaliby sobie dziecko w tym, że zawsze, kiedy rodzic zachowuje się w taki sposób, ono też powinno płakać. Może nawet odczuwać ból. Tego tutaj nie wiem.
Ale ponieważ rodzice, którzy są tak ważni dla dziecka, to jest to jego najbliższe, jedyne znane mu wtedy środowisko, tak reaguje, to znaczy, że należy tak postępować. Nadzieja jest taka, że dziecko jak podrośnie, to zorientuje się, że coś tu jest nie halo z tym eksperymentem i przestanie tak reagować, więc to jest jakby ten element człowieczeństwa, który wychodzi, ocenia sytuację, jest inteligentny, zaczyna rozumieć, co się dzieje, że ktoś go wkręca i się uwalnia z tego. Ale takie doświadczenia są też, i tutaj jest właśnie to zdjęcie, ktoś mema z tego zrobił szkolny dentysta, kto przeżył, temu nic nie jest straszne. Oczywiście chodzi o dentystów sprzed, tam nie wiem, 30-40 lat, kiedy znieczulenie, no ja nie pamiętam, żeby mi dawano znieczulenie, ale też nie usuwano mi wtedy żadnych zębów, ale znieczulenia wtedy nie stosowano. I po kilku takich doświadczeniach oczywiście już sama myśl o tym, że muszę iść do dentysty powodowała, że prawie, że czułem ten ból w ustach. Ale, i tu jest właśnie ważna obserwacja pokrywająca się z tą obserwacją dotyczącą delfinów, fakt, że przez to samo przechodzili moi rówieśnicy, koledzy i wszyscy dawali radę, to ja też dawałem radę. Nie? Bo to, wiesz, no koledzy, tu przecież nie będę się rozczulał nad sobą. Nauczyliśmy się ignorować ten ból, ponieważ po innych nie widzieliśmy, że oni cierpią. No to my też ignorowaliśmy ten ból. I myślę, że podobnie jest na podwórku, znaczy było, ci z was, którzy jeszcze się na podwórkach wychowywaliście, a nie przed komputerem, to myślę, że wiecie jak to jest. Skaleczenie mniej boli, kiedy inni kumple przechodzą przez to samo, albo wszyscy to ignorują. W ogóle to nie ma znaczenia, biegnij, bo piłkę trzeba kopnąć i tam strzelić tego gola, nie? Na przykład przy grze w piłkę. To nie zmienia faktu, że niektóre tego rodzaju doświadczenia były naprawdę groźne i rzeczywiście tak bywa, ale reakcja ludzi, którym ufamy, ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy nasze doświadczenie. Reakcja naszego otoczenia, w którym przebywamy, ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy, jak przeżywamy to doświadczenie. No i teraz przejdziemy do kazania. To trochę tak słabe. Najpierw komentarz, potem tekst biblijny. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dwóm wydarzeniom z życia Izraela. Najpierw zajrzymy do Księgi Liczb, czyli 4 Księgi Mojżeszowej, albo inaczej Księgi Numerii, a później przejdziemy do Księgi Jozłego. I w Księdze Liczb mamy opisaną taką sytuację, kiedy jeszcze przed wejściem do ziemi obiecanej wysłani na teren tej nowej ziemi, na teren Kanaanu zostają zwiadowcy, którzy mają zbadać teren, mają sprawdzić, jak liczny jest lud, który tam mieszka, jakie miasta są, czy są obwarowane, czy nie, jaka jest gleba, czy są drzewa i tak dalej, i tak dalej. I kiedy wracają, opowiadają o tym, co widzieli i mówią tak. I opowiedzieli mu, tam było 12 tych zwiadowców, czyli po jednym z każdego plemienia Izraela i oni wszyscy 12 poszli, potem 12 wrócili razem z ogromnymi ilościami różnych warzyw i cokolwiek tam jeszcze zdobyli. I opowiedzieli mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także z potomków Anaka, czyli potomków olbrzymów. Nie wiemy tak naprawdę, ilu ich było. Tak z tymi grobowcami tych olbrzymów to tak dość trudno jest, ale jacyś byli. Amalekici mieszkają w ziemi Negew, Hetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, Kananejczycy nad morzem i nad brzegiem Jordanu. I teraz czytamy, że Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o tym, złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach.
Nie wszyscy reagowali w ten sposób. Widzieliśmy, powiedziałem, 12 osób tam było z tych wszystkich plemion Izraela po jednym, w tym Jozue i Kaleb. Jozue i Kaleb byli tymi dwoma, którzy mieli zupełnie inne zdanie, którzy patrzyli na to i mówili, nie, damy radę, zdobędziemy tę ziemię, nie będzie problemu. Ale pozostali zwiadowcy nie tylko byli przerażeni myślą o walce, ale również jak czytamy w 32 tutaj wersecie, o tutaj, i rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali. I mówili, że to jest ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszyscy lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Oczywiście nie wszyscy tam byli tymi potomkami Anaka, nie wszyscy byli tak bardzo wielcy. Pamiętam, jednym z takich przykładów biblijnych jest Goliat, z którym Dawid walczy, którego wszyscy się bali, więc może było więcej takich osób tam. I reakcja na te słowa jest właściwie jednakowa. Wszyscy reagują tak samo. Ludzie, którzy byli tam, którzy widzieli tam, wracają i składają takie świadectwo i ludzie są przerażeni. Ludzie są przerażeni do tego stopnia, że tak czytaliśmy w tym 32 wersecie, Kaleb musiał ich uspokajać. I potem w następnym rozdziale, 14 rozdział, czytamy, że wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I chciałem zwrócić uwagę na te słowa, które się tutaj pojawiają, czy w ogóle opis całej tej sytuacji. Po pierwsze, ci zwiadowcy mówią, wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. To jest ten 33 werset. I takimi też byliśmy w ich oczach. Oczywiście oni tego nie mogli wiedzieć i oczywiście obraz jest przerysowany, bo jedynie olbrzymi, jakich znamy, to były osoby, które rzeczywiście miały ponad 2 metry, ale raczej nie miały 3 metrów. Więc wydaje się, że najpierw wyobraźnia zawładnęła tymi chłopakami, którzy tam pojechali, a później oni, będąc autorytetami dla reszty Izraela, rozpowiadali informacje o tym, że to, co się dzieje, to, co się stanie z nami, kiedy tam wejdziemy, no to będzie po prostu jedna wielka masakra i tyle. I wtedy ludzie zaczęli się zachowywać tak, jak te dzieci na tym filmie na początku, co oglądaliśmy, nie? Ktoś trzasnął w jakieś drzwi, zaczął płakać i ten płacz zaczyna się udzielać wszystkim i wszyscy zaczną wpadać w histerię. Są tylko właściwie 4 osoby, które nie płaczą, nie wpadają w historię. Mojżesz i Aaron, którzy byli głównymi, powiedzmy, liderami, przywódcami, prowadzącymi, i Jozue i Kaleb, tych dwóch, którzy weszli do tej ziemi i wrócili. Efekt był tego taki, że kiedy ludzie wpadli w histerię, byli gotowi ukamienować całą 4. Nie? I chcieli to zrobić. I gdyby nie to, że w pewnym momencie czytamy tam w opisie, że objawiła się chwała Pana w temacie zgromadzenia, to prawdopodobnie by doszło do ukamienowania całej 4. Co ciekawe, Jozue i Kaleb widzieli dokładnie to samo, co pozostała 10. Patrzyli na dokładnie te same wydarzenia, dokładnie tych samych ludzi, te same miasta, a jednak ich konkluzja, wniosek był zupełnie inny. Ponieważ oni patrzyli przez pryzmat obietnic Bożych, natomiast tych pozostałych, ta 10 patrzyła przez pryzmat swojego strachu. Dla Jozuego i Kaleba większe znaczenie miało to, co Bóg powiedział im na ten temat, na temat tych ludzi, niż to, co im podpowiadała ich wyobraźnia. Rezultat był taki, że tylko Jozue i Kaleb weszli do tej ziemi ostatecznie. Mojżesz zmarł przed wejściem, bo po tym wydarzeniu zaczyna się 40 lat błąkania się po pustyni i życia, aż całe to pokolenie wymrze. Bóg powiedział, jeżeli nie ufacie mi, nie wejdziecie do tej ziemi. Druga sytuacja, którą chciałbym przypomnieć, opisana jest w księdze Jozuego. Minęło już kilkadziesiąt lat, nawet myślę, że około 100, może nawet trochę więcej. Jozue jest już w podeszłym wieku, Mojżesz już nie żyje. Jozue zdaje sobie sprawę z tego, że Bóg odwoła również jego niedługo. Izraelici pod dowództwem Jozuego zdobyli już większość terenów, które mieli zdobyć. I teraz Jozue staje przed całym ludem i wygłasza jakby taką mowę pożegnalną. To jest ostatni rozdział Księgi Jozuego.
I mówi do nich tak, dałem wam ziemię. On mówi w imieniu Boga, więc tam częściowo to są słowa, które sam Bóg mówi do Izraelitów. I mówi tak, dałem wam ziemię, nad którą się nie mozoliliście. Miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście. Jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Ci Izraelici, do których Jozue przemawia, to już są zupełnie inni ludzie. To są ludzie, którzy nie przeżyli tego, co przeżyli ci, którzy wyszli z Egiptu. Nigdy nie byli niewolnikami w Egipcie. Nie przeżyli tego okresu, kiedy przez 40 lat na pustyni gdzieś tam się błąkali. Też nie byli świadkami tego, kiedy Mojżesz wchodzi na górę Synaj i przynosi im przykazania od samego Boga i ustanawia prawo. Wychowali się już na terenie Kanaanu. I zdążyli poznać ludzi, którzy tam mieszkają. Zdążyli poznać miasta, w których mieszkali. Brali udział w tych walkach. I z jednej strony myślę, że poznali okrucieństwo tych narodów, bo to były te narody właśnie, które składały ofiary ze swoich własnych dzieci, żywcem wrzucając je do ognia. Z tego powodu, jeżeli pamiętacie, nie pamiętam jak się nazywał ten gostek, który zawsze swoje przemówienie kończy słowami: trzeba zniszczyć Kartaginę. Ktoś pamięta? Starożytność. Ale Kartagina była powiązana z tym regionem właśnie Kanaanu. Nie wiem dokładnie, jak tam te relacje wyglądały, ale to samo, co działo się w Kartaginie, do dzisiaj tam można znaleźć cmentarzyska przy świątyni, gdzie znajdują się zwłoki ciał małych dzieci, czy szkielety właściwie małych dzieci. To samo działo się na terenie Kanaanu. I Biblia wielokrotnie o tym mówi. Po prostu rzeczy, które tam się działy, były straszne. I teraz Jozue zwraca się do nich, do tych ludzi, którzy właśnie nie mają tych doświadczeń z niewoli egipskiej, nie mają tego cudownego doświadczenia wyprowadzania z tej niewoli, ale mają swoje obserwacje związane z tymi narodami, które gdzieś tam wyrzucają z tego regionu. Z jednej strony widząc ich okrucieństwo, ale z drugiej strony widząc też jakieś osiągnięcia cywilizacyjne. I teraz Jozue zwraca się do nich i w tym 15 wersecie mówi: a jeżeli by wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom amarejskim, w których ziemi teraz mieszkacie? Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. I kiedy myślę sobie o tych ludziach, do których właśnie Jozue przemawia, to myślę, że to trochę sytuacja podobna do współczesnych czasów. Co ciekawe, Jozue jakby niczego nie narzuca im. Trochę zgodnie z tą zasadą, że konia można doprowadzić do wodopoju, ale nie można go zmusić, żeby pił. I on też im mówi: słuchajcie, wybierzcie sobie, komu chcecie służyć, ale ja i dom mój, a znacie moje życie. Wiecie, jak wiernie służę Bogu, jak Bóg nas chroni, prowadzi. Ja i dom mój służyć będziemy Bogu, Panu. I myślę, że dzisiaj my też żyjemy w świecie pewnych złudzeń. I to jest właśnie ten temat, który cały czas gdzieś tam się przewija przez to wszystko, co mówię. Są pewne wyobrażenia w naszych głowach, które sprawiają, że my zaczynamy interpretować świat po swojemu. I wydaje nam się, że lepiej byłoby tak, albo wydaje nam się, że tak lepiej nie robić. I każde pokolenie ma taki swój okres swoich złudzeń, swoich marzeń, swoich nadziei. Część z nich jest słuszna, część jest naiwnością, a część jest po prostu głupia. Ale ponieważ te poglądy są popularne w danym okresie, to mnóstwo ludzi, albo większość ludzi idzie za tym. Tak jak myślę o tych narodach, znaczy o tych Izraelitach,
to myślę sobie, że kiedy patrzą na osiągnięcia cywilizacyjne tych rodów, tych miast, grodów, które tam gdzieś były, bo gdzieniegdzie były, to myślę sobie, że mogli patrzeć na nich i myśleć sobie, może to tak nie do końca ten ich styl życia był taki głupi. Może powinniśmy żyć tak jak oni. I kiedy patrzymy na historię Izraela, zauważcie, że tam też na przestrzeni czasu ciągle pojawiają się tacy szarlatani, byśmy dzisiaj powiedzieli, którzy wygłaszali swoje mądrości przed ludem, mówią, a my wiemy lepiej. My wiemy lepiej. Na przykład zaraz po wyjściu z Egiptu, czy niedługo potem, byli tacy, którzy mówili, kurczę, w Egipcie było lepiej. W Egipcie było lepiej. Było mięso, była cebula, był czosnek, mogliśmy jeść dosyta. A tutaj mamy pustynię. Później, kiedy Mojżesz idzie na górę Synaj, są tacy, którzy mówią, nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, musimy ulać sobie jakiś posąg, któremu będziemy oddawali cześć. Bo musimy mieć jakieś bóstwo, które będzie nas prowadziło, któremu będziemy służyć. Później jeszcze mówią, my chcemy mieć króla, tak jak wszystkie narody, bo to jest dobre. Nam się wydaje, że tak będzie dla nas lepiej. Albo też przychodzą inni, którzy mówią, dlaczego tylko synowie Aarona mają składać ofiary w świątyni? Wszyscy jesteśmy narodem wybranym. Dlaczego inni nie mogą tam wchodzić? My chcemy wejść. No i wiemy, że kończyło się to za każdym razem tak samo. Za każdym razem ci ludzie ponosili śmierć. Była tylko tragedia w ich życiu. I niestety często tam było tak, że tysiące osób ginęło. Z powodu głupoty tych szarlatanów, którzy wkładali innym do głowy jakieś poglądy, a oni szli za tym potem jak zwierzęta prowadzone na rzeź. I kiedy myślę o współczesnych czasach, to myślę sobie, że też jesteśmy w tym... Natura ludzka się nie zmienia, mam wrażenie. Że my cały czas mamy skłonność do ulegania poglądom, które gdzieś tam powszechnie na nas spadają. Ktoś nam nawija ten makaron na uszy, to chyba tak się mówi, i tam wkręca nam jakieś przekonania, które jego zdaniem są dobre, są na pewno lepsze. To chrześcijaństwo jest obrzydliwe, jest straszne, wprowadza cenzurę, narzuca nam jakieś swoje normy moralne. Sprowadźmy z Afryki muzułmanów, żeby taką dywersyfikację religijną wprowadzić i wtedy, jak będzie taka dywersyfikacja, to będzie lepiej. Niektórzy z was widzieliście, jak to wygląda, to lepiej i jakie są tego skutki. Myślę, że te poglądy, które dzisiaj się pojawiają, jakby wpisują się w takie zdanie, które, no to już dosyć dawno usłyszałem, które ktoś powiedział mniej więcej, to brzmiało tak, cytuję z pamięci, nie ma takiego głupstwa, za którym nie stanąłby jakiś profesor z jakiegoś uniwersytetu, głosząc, że to prawda. Nie ma takiego głupstwa, za którym nie stanąłby jakiś profesor z jakiegoś uniwersytetu, mówiąc, że to prawda. Jest mnóstwo ludzi, którzy za tym pójdzie. Będzie przekonanych, że mi się wydaje, że to jest fajne, że to jest ciekawe, że to jest lepsze, że to jest ciekawsze, że to jest mądrzejsze, że to jest bardziej modne, czy cokolwiek. I co ciekawe, kiedy tak patrzymy na te głosy, które w społeczeństwie się gdzieś tam pojawiają, to zauważcie, że co jakiś czas następuje rewizja tych poglądów, które gdzieś tam się pojawiają, i to nawet jest w świecie nauki. Ale niestety okazuje się, że te niektóre rewelacje, które poznaliśmy kiedyś tam, okazują się później, że niedokładnie przeprowadzono doświadczenie, czy źle przygotowano, czy wręcz mamy do czynienia z oszustwem, ponieważ tak też bywa, albo pomyłką, albo zwykłą naiwnością. Kilka przykładów. Ziemia jest centrum wszechświata. No to przed kopernikańską rewolucją taki dość powszechny pogląd. Atom jest najmniejszą niepodzielną cząstką materii. Naukowe twierdzenie utrzymywane przez pewien czas. Palenie tytoniu jest zdrowe, szczególnie na płuca. Tak odświeża oddech i wszystko. Szpinak jest bogatym źródłem żelaza. Też okazało się, że to nieprawda. Margaryna jest lepsza niż masło. No to już takie trywialne podaję przykłady. Ale również dzisiaj mamy naukowców, którzy, i to są badania, które pokazują to, którzy fałszują wyniki badań albo w ogóle ich nie prowadzą, tylko podają wnioski.
Oczywiście wszystko zależy od tego, kto płaci za te badania, to taki jest rezultat, nie? Ktoś podsumowując to mówi w taki sposób: dzisiaj patrzymy z politowaniem na niektóre przekonania, o których nasi przodkowie byli przekonani, że są prawdziwe. Jeżeli zastosujemy tę samą zasadę do naszych czasów, to powinniśmy spodziewać się tego, że następne pokolenia z równie wielkim politowaniem będą patrzyli na niektóre z naszych przekonań, tylko jeszcze nie wiemy na które. I cały czas chodzi mi o to samo. Ktoś cały czas nam daje i wkłada nam w głowę, w serca, umysły, duszę jakieś poglądy, jakieś przekonania zupełnie niezgodne z Bożym Słowem. Ale ponieważ są popularne, ponieważ coraz więcej ludzi mówi o tym, wielu chrześcijan dalej się nabierać na to i idzie za tym. Przykładem dla mnie takim, który kiedyś wydawało mi się, że to jest niewyobrażalne, żeby ludzie uznali, że homoseksualizm jest czymś normalnym. Dzisiaj się okazuje, że nie tylko jest uważany przez niektórych za coś normalnego, ale wręcz ty, jeżeli nie uważasz, że to jest coś normalnego, to z tobą jest coś nie tak. Co więcej, nie masz żadnego problemu, w niektórych środowiskach przynajmniej, żeby taka osoba mogła być na przykład pastorem, biskupem. O papieżu jeszcze nie wiem nic. Pamiętam, że kiedy usłyszałem te słowa o tym spojrzeniu w przeszłość, a potem przyszłość spojrzy na nas też jak na przeszłość i będzie patrzyła z politowaniem, jakie to dziwne poglądy mieliśmy, to wtedy jeszcze nie było tej mody, która jest w tej chwili związanej z wybieraniem sobie płci, że to jest moja płeć i co za tym idzie później operacji plastycznych, czasem nawet dokonywanych przed okresem dojrzewania, który tak naprawdę jest okresem, który rozwiązuje ten problem, ale stosowane są tak zwane blokery i tam już nie będę rozwijał tego. Na szczęście dzisiaj już zaczyna się mówić o tym, że upowszechnianie takich poglądów i wprowadzanie dzieci w ten kanał to jest przemoc. Przemoc stosowana wobec dzieci. I powoli zaczynają się oskarżenia sądowe, sprawy. W sporcie, gdzie mężczyzna podawał się za kobietę i był tak traktowany, kiedy wygrywał wszystkie konkurencje z innymi kobietami, znaczy z kobietami, bo sam był mężczyzną przez cały czas, są odbierane medale tym ludziom. Więc mam nadzieję, że ta głupota się skończy, ale kiedy właśnie tak powiedziałem, czytałem to zdanie na temat takiego spojrzenia z politowaniem na przeszłość, to myślę sobie, przesunęliśmy się o kilkanaście, kilkadziesiąt lat i już widzę, że te poglądy, które w pewnym momencie stały się tak fascynujące dla wielu ludzi, są po prostu złe. Są prawdziwym złem wyrządzanym dzieciom. I myślę, że jest więcej takich poglądów, których może nie potrafimy jeszcze zdefiniować, które za jakiś czas okaże się, że są albo naiwnością, albo wręcz kłamstwem czy oszustwem. A wiemy, że kłamstwo powtarzane 1000 razy uchodzi za prawdę, jak powiedział Goebbels. Więc pytanie, które chciałbym, żebyśmy zadawali sobie, to jest takie, jakim modom ulegamy? Jaki sposób myślenia dominuje w naszych głowach, w naszych sercach, w naszych duszach? Co wpływa na decyzje, które podejmujemy? Na ile decyzje, które podejmujemy, czy opinie, które wygłaszamy, są opiniami, z którymi zgodziłby się Pan Jezus, albo apostoł Paweł, czy apostoł Piotr, czy jakiś inny z natchnionych biblijnych autorów, czy któryś z proroków starotestamentowych na przykład. Na jakich przekonaniach budujesz swoje życie? Zauważmy, że te tak zwane naukowe przekonania, niektóre rzeczywiście pozostają w historii jako prawdziwe, bo potem są rozszerzane, ale niektóre są obalane i coś tam cały czas się zmienia i ewoluuje, to jednak Słowo Boże pozostaje. Słowo Boże przez kilka tysięcy lat jest wartością, która sprawia, że nadaje sens życiu ludzi i sprawia, że ich życie staje się lepsze. Kiedy Jozue zwraca się do ludzi i mówi do nich, jeżeli by wam się wydawało, że lepiej jest służyć
innym bogom niż Panu, to róbcie tak, ale ja tak nie będę robił. I jednym z powodów, dla którego taką decyzję on podejmuje, jest to, o czym mówi w 13 wersecie. On przypomina im, on tam wcześniej jeszcze więcej, moglibyśmy całą tą przemowę przeczytać, on przypomina im ich historię. Mówi, spójrzcie na waszą historię. Zobaczcie, jak wiele dobrego uczynił wam Bóg. I naprawdę uważacie, że lepiej jest służyć tym Bogom, które zachęcają was do składania w ofierze waszych własnych dzieci? Tak jakbym dzisiaj widział nasze czasy, kiedy ludzie naprawdę, nawet fizycznie, składają w ofierze swoje dzieci, albo je okaleczając, albo mordując, kiedy są jeszcze w łonie matki. I między innymi Jozue mówi tak, to jest ten 13 werset, w imieniu Boga. Mówi tak, dałem wam ziemię, nad którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście. Jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście. Jeżeli spojrzymy na naszą historię, zobaczcie, co widzimy. Widzimy Chrystusa, który przygotowuje nam królestwo, którego my nie zdobyliśmy. On je zdobył dla nas. Buduje miasto, którego my nie budowaliśmy. On je buduje dla nas. Daje nam jeść z winnicy, której my nie sadziliśmy. On ją zasadził. On zadbał o wszystko, czego potrzebujemy i do życia, i do pobożności. A jeśli by wam się wydawało, że źle jest służyć Panu, to rób jak chcesz, ale ja i dom mój służyć będziemy Panu, mówi Jozue. Myślę, że dzisiaj potrzebujemy takich ludzi jak Jozue, który publicznie stanie i powie, róbcie co chcecie, ale ja i dom mój służyć będziemy Panu. I robi to bardzo świadomie. I przez całe swoje życie taki dom budował, taki dom prowadził, tak wychowywał swoje dzieci. Potrzebujemy mężczyzn i kobiet, którzy świadomie będą dbali o swoją własną duszę i o duszę swoich dzieci. Ponieważ tak jak też słyszeliśmy już wcześniej, jak brat Piotr mówił, to jest wojna. My bierzemy udział w wojnie. Tutaj akurat to nie jest starcie kinetyczne, ale to jest duchowa walka. To jest duchowa walka o twoją duszę i duszę kolejnych pokoleń. Jeżeli nie będzie takich ludzi jak Jozue czy Kaleb, którzy powiedzą, my stajemy po stronie Pana. My wierzymy temu, co On powiedział, a nie temu, co się nam wkłada do głów. To biada Kościołowi, jeżeli takich ludzi nie będzie. Potrzebujemy ludzi, którzy powiedzą sobie, tu jest granica, której nie przekraczam, ponieważ chcę iść za Bogiem. Chrystus by tam nie poszedł, więc ja tam nie idę. Jezus mówi takie słowa, tu już ostatnie zdanie. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, powiały wiatry, uderzyły na ów dom i runął. A upadek jego był wielki. Komu bardziej ufasz? Dzisiaj myślę, że właściwie prawie każdego dnia stajemy przed takim wyborem. Czy służyć Bogu, czy tym obcym bogom, którzy rządzą w tym świecie. I każdy z nas codziennie niemal podejmuje takie decyzje. Podejmujmy je świadomie, ale w taki sposób, żeby Bóg był uwielbiony, a żebyśmy my mogli doświadczać Bożego błogosławieństwa.